najnowszym vlogu na moim kanale. Tak troszkę nietypowo, bo chciałabym przetestować troszkę więcej filmów na kanale, zobaczyć jak one się dla Was przyjmą i będą się częściej możliwe pokazywały takie daily vlogi z życia, gdzie może porozmawiamy na różne tematy, będziemy ogarniać tak życie codzienne. Nie jestem stuprocentowo pewna, czy taka forma mi się spodoba, ale myślę, że chciałabym spróbować. To naprawdę wszystko zależy od Was i od Waszego odbioru. My dzisiaj mamy wolne, więc mamy plan gdzieś pojechać, ale to zobaczymy. Zobaczymy ogólnie, jak rozwinie się dzisiejszy daily vlog. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie i zaczynamy. To mieszkanie, bo mogliby te śmieciarki i wszystko tam postawić. Znaczy ja nie lubię takie bardzo rozmiękłe. Gdzie my jedziemy? Jedziemy zjeść coś, na pewno na Jompo. Mój mąż mówi, że zjemy ramen i potem jedziemy do Parku Busańskiego. Już wcześniej tam byliście, więc nie będę Wam szaleństwa pokazywać, więc tam zawitamy, bo mamy także do odbioru fajny rower stacjonarny. Więc moja era ćwiczeń się powoli zaczyna. Pogoda, jak widzicie, troszeczkę zelżała. Nie jest aż tak strasznie gorąco. Co prawda pada deszcz, potem ma znowu lekkie ocieplenie przyjść, ale zobaczymy. W ogóle mamy parkować tutaj. We will park here. Koło szkoły parkujemy Eliasza, więc zobaczymy, czy... no chyba tu mamy, więc pokażę. Mieliśmy zaparkować koło szkoły, ale niestety musimy znaleźć inne miejsce, bo szkoła jest zamknięta. Dzisiaj mamy niedzielę w ogóle, daily vlog z niedzieli, no ciekawie będzie. Taki zaspany troszkę pewnie. Dobra, nie ma co gadać, będziemy się widzieli może w restauracji, jak dojedziemy, tam dojdziemy. Okej. Czekamy na jedzenie. Niestety pada deszcz, więc ukryliśmy się w klatce schodowej. Mój mąż poszedł nam po kawę, bo naprawdę długo tutaj trzeba czekać. Stoliczków jest mało, do tego sporo osób, ponieważ jesteśmy na Jompo, czyli na takiej bardziej popularnej miejscówie. Eliasz dostał darki, ja mam waniliową latte na migdałowym mleku. W ogóle coś dziwnego się stało, bo nie mógł zamówić w kiosku. W Mega Coffee możecie zamawiać w kiosku, więc nie musicie się przejmować tak naprawdę za mocno językiem, ale tym razem nie mógł zamówić migdałowego mleka przez kiosk. Dziwne. Nieczęsto się zdarza, no ale niestety. Może nie zupdate'owali, bo czasami nie ma tego mleka i trzeba sobie radzić jakimś innym, na przykład jest jeszcze owsiane albo sojowe mleko. Sojowe mi tutaj trochę nie smakuje, jest jakieś takie dziwne, dlatego wolę albo migdałowe, albo z czym? Jak to się nazywa? Migdałowe albo owsiane. W ogóle czuję, że mam katar, w ogóle gardło, więc prawdopodobnie się przeziębiłam przez wentylatory, wiatraki, które mamy poinstalowane w moim mieszkaniu. Przy biurku zawsze mi wieje, bo u mnie na przykład za bardzo nie dochodzi, tam gdzie mam komputer, klimatyzacja, więc ozimniam się, dlatego redukuję ciepło przez wiatraki. Zobaczymy. Pewnie dopijemy kawę i dopiero wtedy będziemy mogli wejść do
A to jest stylówka na... Elia! Chodź tutaj! A dzisiaj się ubrałam w taki sposób. Ostatnio zakupiłam nową torebkę pomarańczową poczekajcie, w Armdalenkage. Do tego mam jeansową koszulę z Lumpexa i mam też jeansowe spodenki z Lumpexa. To są też New Balance, tak? To są, nie, to są Adidasy, nie New Balance. Już jesteśmy po zjedzeniu. Mi raczej nie do końca przypadło, ale to chyba dlatego, że ten smak był taki płaski, nie miało jakiegoś takiego wyrazistego smaku, przez co nie do końca byłam z tego ramenu zadowolona. Chyba nie jest to najlepszy, który jadłam. Do tego jeszcze były owoce morza, ale mój mąż mówi, że to jest typ z Sapporo, dlatego tam dodane są owoce morza. Może Marta się wypowie w tym temacie, bo wiem, że ogląda moje filmy, więc jeżeli coś wiesz na temat ramenu z owocami morza, to daj znać. Teraz jedziemy chyba po ten rower. Pogoda miejscami jest dzisiaj bardzo dziwna i bardzo zmienna, bo przed chwilą padało, mocno wiało, a tutaj już widzę, że słońce wyszło, więc zobaczymy, jaki plan będzie, ale chyba najpierw pojedziemy po ten rower, potem, jeżeli nie będzie padało, nie będzie zimno, to wybierzemy się do parku. Nie wiem, jak nam to wyjdzie, bo to naprawdę dzisiaj jest zaskakująco dziwna pogoda. Mam nadzieję, że moje włosy dobrze wyglądają, ponieważ przez ten wiatr rozwiały mi się po wszystkich stronach i mam problem z układaniem ich znowu. Widać, że potrzebują ponownego cięcia, ponownego ułożenia, ale jeżeli chodzi o koreańskich fryzjerów, to już słyszeliście nieraz ode mnie, że raczej nie jestem z nich zadowolona. Wiem, że Monika dochodzi do jednego fryzjera, ale ona ma dużo lepsze, bardziej podatniejsze włosy do stylizacji. Jakoś Koreańczycy dobrze sobie radzą z jej włosami. U mnie no już nie do końca. Ja mam w ogóle inne włosy niż Koreańczycy, dlatego tak ciężko znaleźć dobrego. Do tego widzę, że już farba mi się spłukała, jest taka ani to brąz, ani to jakiś taki wyblakły kolor, więc naprawdę czas się wybrać gdzieś na stylizację włosów, ale to pewnie innego dnia. Jak słyszycie, przez cały czas mówię przez nos. Już mnie to zaczyna denerwować, mam nadzieję, że szybko przejdzie. Rok temu też miałam problem z gardłem, ale to przez te klimatyzacje i wiatraki, które mamy przez cały czas powłączane w całym mieszkaniu. Dobra, już prawie dojeżdżamy, więc do usłyszenia na miejscu. Głupią politykę w bibliotece Pororo tutaj w Parku Busańskim zrobili, ponieważ jedno dziecko, jeden rodzic mogą wejść do tej biblioteki. Dużo dzieci nie ma, prawie biblioteka pusta, a nie pozwalają dwóm rodzicom wejść. Troszkę słabo, bo przez to, jak widzicie, ja muszę sobie tutaj na zewnątrz siedzieć, mam co robić, ale to chyba miał być nasz rodzinny czas, a nie, że ja siedzę osobno z nimi. No nic, jeszcze mój mąż mówił, żebym ja weszła, ale bez sensu, bo ja nie będę Eliaszowi czytać po koreańsku, a
bo to nie ma sensu. Ja nie pokazuję mu, że mówię po koreańsku, że czytam po koreańsku. Jak coś to po polsku, więc no, nie tędy droga. Jeżeli chodzi właśnie o język, to już wiele razy Wam wspominałam, Eliasz teraz bardzo ładne zdania mówi po polsku. Naprawdę czasami mnie zaskakuje, że pamięta te wszystkie wyrazy, wszystkie słowa, że potrafi tak ładnie ułożyć. Zauważyłam, że sporo złapał po mnie, dlatego też nie odmienia na rodzaj męski, a odmienia wszystko na rodzaj żeński, ale ja tutaj nie widzę większego problemu, dlatego że on dopiero się przyswaja do mówienia po koreańsku i naprawdę muszę mu... On się dopiero przyswaja do mówienia po polsku, więc naprawdę dobrze mu to idzie i bardzo się cieszę, że jednak to, że nie mówię po koreańsku przy nim i to, że chociaż czasami chciałabym zacząć mówić na luzie z mężem po koreańsku, żeby sama się douczyć, to jednak ciągle jestem przy tym, żeby mówić do niego tylko i wyłącznie po polsku, po angielsku z mężem, dlatego jednak to jakiś sukces daje i przynosi pozytywne rezultaty. Jezu, nawet nie wiecie, jak mocno się stresowałam tym, że Eliasz nie będzie mówił po polsku. Naprawdę sporo łez wylałam, martwiłam się, ale na szczęście jednak to, że przez cały czas mówię do niego po polsku, nie zmieniam na koreański i z mężem rozmawiam tylko po angielsku, to Eliasz jednak wie, że się ze mną nie dogada po koreańsku, więc ma do mnie mówić i zwracać się po polsku i jednak to pomaga. Myślałam, że po powrocie z Polski wróci jednak do mówienia prawie tylko po koreańsku, ale idzie mu to coraz lepiej. Naprawdę cieszę się, że jednak to, że nie mówię z moim mężem po koreańsku przy nim, chociaż czasami chciałabym, żeby troszkę poprawić mój język, to i tak to, że Eliasz mówi po polsku, daje mi jednak tej siły i daje mi jednak jakiejś takiej motywacji do tego, że dobrze robię, że dobrze się staram i że to przyniesie sukces, przyniesie jakąś wartość. Mam nadzieję, że mu nie wróci mowa do koreańskiego przy mnie i rozmawianie ze mną po koreańsku. Zobaczymy. Liczę na to, ale wiecie, to z tym jest różnie, bo jednak język łapiemy ten, który najczęściej słyszymy, który wydaje się dla nas wygodniejszy, więc naprawdę zobaczymy. Na pewno na przykład imersja języka w moim przypadku, jak ja mówię po koreańsku, zaczyna coraz lepiej wychodzić, ponieważ czasami w myślach, jak układam sobie jakieś zdanie, jakbym je powiedziała po koreańsku, to pamiętam słowa, których normalnie w normalnej sytuacji bym nie pomyślała, że pamiętam, a jednak przychodzi mi to do głowy i pamiętam to, więc jednak moja stara nauka w las nie poszła, trzeba po prostu teraz jeszcze wrócić do niej i troszkę się wziąć za siebie w tym temacie, ale nie wiem, czasami ten czas mi ucieka przez palce, więc we vlogach na pewno będzie sporo rozmowy na ten temat, jak sobie układać plany i jak to wszystko ułożyć, żeby pogodzić naukę, życie codzienne. Do tego jeszcze właśnie 2 kanały na YouTubie. No zobaczymy, no. Zobaczymy. Ja troszkę straciłam do języka koreańskiego jakby motywację. To jest właśnie to, że ja nie rozmawiam po koreańsku z mężem. Jakbym rozmawiała po koreańsku z mężem, to pewnie dużo lepiej by mi to szło. Dużo lepiej bym jakby mogła... Mój mózg by się przestawił do rozmowy po koreańsku, bardziej do zmotywowania siebie, ale mój mąż mówi po angielsku, mój syn mówi do mnie po polsku, więc ja nie czuję tej takiej silnej motywacji, aby usiąść i się uczyć, więc jak na razie pierwsze co, to nie będzie to motywacja, a bardziej zmuszanie się do tego, aby codziennie chociaż pół godziny spędzić na nauce koreańskiego. No zobaczymy.
stresuję się strasznie tym, bo od przyszłego roku tak naprawdę powinnam porządnie wziąć się za naukę i za szukanie pracy, a powrót po macierzyńskim, po zmianie w ogóle otoczenia jest chyba bardzo ciężki i myślę, że nie tylko ja, takie młode matki, te, które są świeżo po porodzie, pewnie też się tym strasznie stresują, bo jednak długie takie niepracowanie, długie niespędzanie czasu na... Ja pierdzielę. Myślę, że to nie tylko moje takie myślenie jest, ale pewnie każdej mamy, która po macierzyńskim musi wrócić do pracy i to jest właśnie myślenie, jak to będzie w ogóle, jak to sobie wszystko ułożyć, a tym bardziej mieszkając za granicą, kiedy jednak trzeba do innej kultury pracy się przyzwyczaić i będzie trzeba zmienić w ogóle swoje nastawienie, swoje myślenie, które mieliśmy jednak inne mieszkając w Polsce. No, ciekawie to się wszystko zapowiada. Ja się trochę tym martwię i przejmuję, ale zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Mam nadzieję, że same pozytywne rzeczy. Jak na razie słyszeliście, jak mi się układa, ale nie poddaję się, mam nadal uśmiech na twarzy, więc staram się jak najlepiej, żeby to wyszło. Co zakupiłam już dużo wcześniej, ale po prostu zapomniałam i zakupiłam ostatnio w second shopie rozmiar L i to jest Uniqlo Merino Wool, więc naprawdę super sweterek. Co prawda on jest bardzo taki cieniutki i przezroczysty, możecie zobaczyć, że widać prawie mnie przez niego, ale myślę, że i tak będzie się fajnie nosił właśnie w tej porze, kiedy mamy przejściówkę między latem i jesienią. To jest, z tego co pamiętam, 100% wool? Tak, to jest w ogóle 100% wełna merino, więc super. Zobaczymy. Raczej moja koleżanka ma z tej serii swoje swetry i ona jest na przykład bardzo z nich zadowolona. To Uniqlo naprawdę ma fajne jakościowo. Co prawda no czuć, że są cienkie, ale myślę, że właśnie na taką pogodę powinny się teraz spisać i wiem, czemu on był czemu poszedł do lumpka. Bo ma tutaj dziurę. O nie, wcześniej nie było widać, bo spójrzcie, tego tak nie widać mocno, nie wiem, nie widzicie pewnie. A pa, tu jest dziura. Ale ja sobie to złapię, albo pomyślę o może na jakiejś naszywce, to w takim miejscu jest, że albo można to złapać tak bardzo delikatnie, tylko trzeba po bardzo podobną nić, albo właśnie jakąś naszywkę wykombinować. No szkoda, kurczę, a nie zauważyłam tego na początku, naprawdę. Mówiłam sobie, wow, merino wool w 100 takich procentach, wiecie, jak nienoszony prawie. I kicha, no. Ale to nic, ja sobie to złapię i będzie można nosić dalej ten sweterek. On drogi nie wyszedł, więc czemu by nie? Zobaczymy. Dobra, tak minął nam dzień. Mam nadzieję, że coś z tego vloga mi wyjdzie. Jak widzieliście, kupiłam już, mamy już ten rower, usiadłam. Co prawda jakościowo to nie wygląda jakoś super rewelacyjnie, ale myślę, że jest całkiem spoko. 30 000 zapłaciliśmy i właśnie marchewka jest takim fajnym oliksem, tym bardziej, że raczej Koreańczycy uwielbiają oddawać dużo rzeczy za połowę ceny, a prawie w ogóle nieużywane. Tu
Co prawda jest ten rower trochę stary, ale myślę, że całkiem i tak nieźle wygląda. No zobaczymy. Jak na razie się przyjechałam, było całkiem fajnie. Nie musi mieć podłączenia do prądu, więc można go ustawiać i jeździć gdzie nam się podoba. W ogóle chłopaki oglądają, jak wytrenować smoka, więc Was bardzo przepraszam za to. No, dobra. Mam nadzieję, że Wam taki krótki vlog z całego dnia się spodoba. Jeżeli macie jakieś pytania, albo jeżeli macie jakieś tematy, na które bym mogła w takich pojedynczych dniowych vlogach poruszyć, to dajcie mi znać. Ja się zabieram do robienia filmu i miniaturki, a z Wami będę się widziała w kolejnym filmie. Do usłyszenia, zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!